Cześć, tu Wiesława. Jeśli wybieramy destynację na letnie wakacje i jest nią Chorwacja, w której obecnie przebywamy, to obok ceny, odległości, kuchni, bezpieczeństwa, nasz wybór determinuje również pogoda. Bez względu, czy zamierzamy tylko plażować, czy zwiedzać lub naprzemiennie stosować te aktywności, zależy nam na dobrej, słonecznej pogodzie, a więc często pada pytanie: czy w Chorwacji latem pada deszcz? No oczywiście, że tak. Wczoraj ancymon, wiatr jugo przywiał nam niżową pogodę i już wieczorem była przeogromna burza i dzisiaj od rana przez 2 godziny nieźle łomotało i lało. Ale teraz mamy okno pogodowe i co robić w tym czasie? No oczywiście spacerować, jeszcze raz spacerować, oglądać morze i smakować dalmatyńskiej kuchni oczywiście. Zatem zapraszam na spacer w Gradacu w deszczowy dzień. Huśtawka pod napisem Gradac cieszy się popularnością nawet w niepogodę. Gdy odwrócimy się od morza, widzimy dość wysokie pasmo górskie. I w czasie ulewy hektolitry wody spływają z gór właśnie takim kanałem do morza. No proszę Państwa, dzisiaj prawdziwie surferska pogoda jak na plaży w Matosinhos. I Pelieszac dzisiaj jeszcze bardziej czarny, osnuty białą mgłą. Taką pogodę restauracje i bary cieszą się powodzeniem. Tutaj w Irene możemy posiedzieć przy dźwiękach dalmatyńskiej muzyki. Poznajecie ten spokojny Adriatyk? Sklepy z akcesoriami plażowymi chwilowo są zamknięte, ale te z pamiątkami cieszą się wzięciem. Jest czas na kupno na przykład pamiątkowego magnesu na lodówkę z wakacji w Gradacu. Można skorzystać również z przyplażowej biblioteczki. Marco Polo chyba już zaczyna gotować obiad, bo takie zapachy dochodzą z kuchni, że W kawiarniach przy Riwie również pełna obsada. Goście przy kawie lub winku odpoczywają od upału, ale można jak ci młodzi ludzie po prostu grać w karty. Where are you from? Polski. Wow, super! Jak macie na imię? Agnieszka i Piotr. Bardzo miło Was było spotkać. Dziękujemy wzajemnie. Dziękuję. Lepszej pogody i miłego wypoczynku. Dziękujemy wzajemnie. Cześć. Cześć. A tymczasem w porcie trwa akcja wylewania wody z zalanych łodzi. Mam towarzystwo. No Ciciuś, nie bój się. No proszę Państwa, to jest najlepsze miejsce na deszcz, ale też na słońce. Parasolka nad ławeczką. Kto idzie? No tak, bierz go. Dla mnie się podoba. A dla Ciebie? Dla mnie też się podoba. Zobaczmy, jak z deszczową pogodą radzą sobie koty. To są naprawdę mistrzowie w znajdywaniu skrawków suchego miejsca. Ale za to rośliny nabierają soczystych barw po deszczu. Widok z góry Lovćen podsunął nam pomysł na resztę dnia, ale najpierw pójdziemy na lody.
Nim rozprawiliśmy się z porcją pysznych lodów, niebo zaczęło się rozjaśniać, więc idziemy do domu przebrać się. Sprawdziliśmy prognozę pogody. Nie przewiduje się już deszczu. Zatem ruszamy na wycieczkę w góry. Ulicą Jadranską dochodzimy do 2 kapliczek, przy których skręcamy w prawo i betonową drogą pod górę przecinamy Jadranską magistralę tunelem. Minęliśmy kilka zabudowań i teraz nasza trasa przebiega wśród oliwnych gajów. Między oliwnymi drzewami przystanęliśmy na tarasie pod sosnami z widokiem na morze i Gradac. Następny przystanek robimy w zaskakującym miejscu z rzeźbami przy drodze. Jest to siedziba gradackiego artysty. Często można go zobaczyć, gdy ze swoim pieskiem i kozą płyną łódką. Betonową drogą dochodzimy do rozwidlenia i skręcamy w prawo, przystając często nie tylko po to, by złapać oddech, ale by podziwiać piękne widoki. Droga zmieniła nawierzchnię na asfaltową, którą wędrują również inne stworzenia. Te nie są groźne, ale można spotkać tutaj również bardziej niebezpieczne gatunki. Mam na myśli żmiję nosorogą z charakterystycznym wyrostkiem nosowym przypominającym róg. Jesienią gnieździ się na drzewach, więc trzeba być czujnym i raczej nie zbliżać się do tego osobnika. Za to laur jest zdecydowanie przyjazną rośliną, więc robię sobie zapasy. Dalej znajdujemy drzewo migdałowca, a jego owoce są już dojrzałe i pozwoliliśmy sobie na poczęstunek. Najpierw trzeba pozbyć się futrzastej osłonki i zdrewniałej skorupki, a w środku znajduje się orzeszek, bogaty w błonnik, tłuszczowe kwasy nienasycone i witaminy A, E oraz B. Agawa jest charakterystyczną rośliną w Dalmacji. Jej kwiaty osadzone na gigantycznej łodydze są nieodłącznym elementem tutejszego krajobrazu. Z włókien agawy powstają unikatowe koronki. Jak jest koronka po chorwacku, musicie dowiedzieć się sami. Jeszcze kilka metrów pod górę i docieramy do Malo Selo Cisto. Niestety nie zastaliśmy dzisiaj właściciela, Iwo, zwanego Gaga. W ubiegłym roku siedzieliśmy sobie razem i gawędziliśmy o życiu przy winku. Można było się umówić i urządzić tutaj imprezy. Z tego, co słyszałam na mieście, to w przyszłym roku to miejsce ma dostać swoje nowe życie. Zobaczymy. W każdym razie potencjał jest i widoki fenomenalne. Późne lato to czas dojrzewania owoców, fig, granatów, migdałów, winogron, mandarynek. Na straganach pojawiają się przetwory, a rozmaryn osiągający ogromne rozmiary niezmiennie mnie zachwyca. Kocham ten zapach. Pokonujemy chyba najbardziej stromy odcinek drogi, ale warto, bo z tarasu widokowego roztacza się panorama zapierająca dech w piersiach. Dotarliśmy do cmentarza Sveti Ante z przepiękną dzwonnicą nad bramą. Warto zaglądać na stare cmentarze. Paradoksalnie w takich miejscach można wiele się dowiedzieć o życiu danej społeczności oraz historii.
Tutaj warto przytoczyć ciekawą historię. We wrześniu 1943 roku, uciekając przed faszystowskim terrorem w Dalmacji, doszło do wielkiej emigracji ludności, której alianci zapewnili schronienie na półwyspie Synaj, w pobliżu miasta El-Szad. Ostatecznie 30 000 osób dotarło do Egiptu, w tym 623 osoby z gminy Gradac. Uchodźcy dotarli na bezkresną pustynię, mierząc się z wiatrem, gorącym piaskiem i ogromnymi różnicami temperatur między dniem a nocą. Niezależnie od tego w powstałym obozie działały szkoły, szpitale, warsztaty rzemieślnicze, zawierano małżeństwa, rodziły się dzieci. Niestety ponad 850 osób, głównie dzieci, pozostało tam na zawsze. Ten eksodus jest częścią zbiorowej pamięci Dalmacji. Cmentarz to był najwyższy punkt naszej wycieczki. Teraz schodzimy w dół, kierując się do Grmy. Deszcz już nam nie grozi, przeciwnie, zrobiło się pogodnie i gorąco. Idziemy ścieżkami wytyczonymi przez właścicieli oliwnych parceli. Jedna z nich tutaj należy do naszych przyjaciół Silwany i Berdo. Już wkrótce zaczną się zbiory oliwek, czyli berba. Pod drzewami oliwnymi rozkłada się specjalne płachty. Potrząsając drzewo, oliwki, po chorwacku masliny, spadają na płachtę, po czym zsypuje się je do pojemników, a następnie w ulijarach tłoczy się płynne złoto, oliwę z oliwek. Najwyższej jakości oliwa extra virgin powstaje metodą tłoczenia na zimno. Ważne jest, by oliwki były przywożone w ciągu 12 godzin od zebrania. Gawędząc o oliwkach, doszliśmy do Grmy, małej osady. W wąskich kamiennych uliczkach roztaczał się smakowity zapach smażonych rybek. Ach, gdyby i na nas w domu czekał taki smakowity obiad. I teraz serduszko mocniej nam zabiło na widok małego fiacika. Dokładnie takiego mieliśmy w latach 90. Wiele domostw w Grmie stoi opuszczone z różnych powodów. Niektóre z nich widać są remontowane i można już tutaj szukać miejsc do wynajęcia. Jeśli ktoś lubi ciszę i spokój, to tutaj na pewno go znajdzie, tylko do morza jest parę kroków dalej, ale widoki są zacne. Nie będziemy ryzykować przejścia Jadranką. Idziemy tunelem pod jezdnią, a w Gradacu przywitało nas błękitne niebo. Po deszczu już nie ma śladu. I tak było do końca naszych wakacji, a w domu czekała na nas niespodzianka. Dzisiaj jemy obiad w domu. Nasz wspaniały, nieoceniony przyjaciel Berdo złowił i usmażył dla nas całą patelnię świeżusieńkich sardeli. Do tego mamy blitwę z ziemniaczkami, ale takiej blitwy nie dostaniecie w restauracji. Jest delikatniutka, delikatnie aromatyzowana czosneczkiem. Po prostu palce lizać. I to jest dalmatyńska kuchnia domowa z Adriatykiem w tle i w blasku słońca.